Za 2 miesiące wybory prezydenckie. Zgłosiło się na ten moment 30 kandydatów. A kto wygra? No właśnie, czy będzie jakaś realna zmiana dla nas, czy znowu to samo, co znamy? Sprawdźmy to, a sprawdzę to dzisiaj z naszym, najpopularniejszym chyba komentatorem gospodarczym naszego kanału, czyli z Radkiem Pogodą. Cześć Radku, witaj. Czołem Grzegorz, witajcie szanowni państwo. Dziś temat prezydencki. Już 8 tygodni do maja i do wyborów prezydenckich. I od razu myślę, że mocne pytanie, Radku, na sam początek. Czy jest realna szansa, żeby w drugiej turze pojawił się kandydat, który jest spoza okrągłego stołu? No i czy jest realna szansa, że jeśli się tam pojawi, czy zostanie prezydentem ktoś, kto nie jest z tego całego układu, tak można powiedzieć, czyli jest tak naprawdę młodym człowiekiem, gdzie wielu młodych ludzi pojawia się na tych spotkaniach. No mówimy oczywiście o Sławku Mentzenie. Więc jak to wygląda? Czy realna szansa istnieje? Zostało ledwie 8 tygodni. Wiesz co, jeżeli będzie tak, że on wejdzie do drugiej tury, to ta szansa się faktycznie pojawi. Kłopot jest tylko taki, że po pierwsze, czy Polacy w ogóle pamiętają, że są 2 tury wyborcze, bo czasami jak rozmawiamy z ludźmi gdzieś tam przy okazji spotkań tak zwanych przygodnych, czy nawet rozmów z klientami i tak dalej, to wszyscy są strasznie nakręceni na tą turę pierwszą, na ten moment, kiedy można faktycznie swoje głosy oddać na konkretnego kandydata z tej pełnej gamy. Dzisiaj, tak jak sam powiedziałeś, mamy 30 zgłoszonych komitetów wyborczych. Teraz ci ludzie, którzy zebrali 1000 głosów, czy tam 1000 podpisów, żeby zarejestrować komitet, muszą zebrać jeszcze 100 000 podpisów, żeby tego kandydata zgłosić. Praktyka pokazuje, że Polska Państwowa Komisja Wyborcza lubi sobie tam wyciągać różnego rodzaju nieścisłości. Tu się podpis nie podoba, tam się nie podoba numer PESEL, więc tych kandydatów de facto trzeba zebrać 130-150 tysięcy. Ilu ich to będzie docelowo? Diabli wiedzą, zobaczymy, co się wydarzy. Do składania podpisów został nam jeszcze prawie miesiąc. Natomiast jeżeli faktycznie tak będzie, że te dzisiejsze sondaże będą tak dobrze szły dla Mentzena, jak idą przez ostatnie parę tygodni, i jest szansa, że faktycznie po raz pierwszy nie będziemy musieli w drugiej turze wybierać tego mniejszego zła. To często w wyborach się pojawia, nie tylko prezydenckich, ale samorządowych, do Europarlamentu, w zasadzie do wszystkich, we wszystkich wyborach pojawia się często takie stwierdzenie mniejsze zło. No i wydaje mi się, że Polacy są już tym zmęczeni. Warto, żeby im troszkę przypomnieć te podstawy, no bo wspomniałeś, że część naszych widzów może nie wiedzieć, że są 2 tury wyborów prezydenckich, więc chciałbym, żebyś, Radku, trochę poedukował. Nie tylko mnie, no bo ja sam na naszych wywiadach się sporo uczę, bo też się przygotowuję, ale przede wszystkim tych, którzy być może myślą, że wszystko już wiedzą, a potem się okazuje, że oni mówią, no ale 18 maja przecież były wybory, to ja już byłem. A ktoś mówi, a byłeś w drugiej turze, a druga tura była, więc chciałbym, żeby dzisiaj tutaj był odcinek edukacyjny, szczególnie na tym samym początku, gdzie najwięcej ludzi ogląda ten odcinek, później oni mówią, kurczę, to już jest nieaktualne, to już jest mniej może ciekawe. Nie, sam początek, najważniejsze informacje. 18 maja są wybory, a ewentualnie później jak to wygląda w tych podstawach, które powinniśmy wszyscy wiedzieć. Druga tura to 1 czerwca. Co ciekawe, drugiej tury może nie być, jeżeli w turze pierwszej kandydat zostanie wyłoniony tą większością absolutną, czyli przekroczy 50%. Natomiast to, co jest kluczem absolutnym, bo jesteśmy jeszcze na tym etapie, kiedy możemy składać podpisy, kiedy możemy pomagać tym ludziom, którzy tych podpisów jeszcze do Państwowej Komisji nie donieśli, bo skoro już mówimy o edukacji, to poszerzmy się nie tylko do co jest w przepisach, ale też jak zachowują się ludzie tacy jak my, zwykli obywatele. Jeżeli macie jakiegoś swojego ulubionego kandydata, człowieka, co do którego macie przekonanie, że on jest tym właściwym, to oczywiście fajnie jest, jeżeli podpiszecie dla niego listę tego poparcia, czyli dacie mu jeden z tych 100 000 podpisów potrzebnych, żeby on się do tego wyścigu mógł załapać już w pełni. Natomiast co jest bardzo ważne, o czym mało kto pamięta, nie ma obowiązku składania tego podpisu na liście poparcia tylko jednego kandydata. Ja bardzo wielu swoim znajomym, ludziom, którzy na przykład nie mają takiego idealnego człowieka wśród tych 30 dostępnych, mówię, słuchaj, nawet jak cię nie urządza do końca ten jeden gościu czy ten drugi, albo masz lekkie rozdwojenie jaźni, że podoba ci się i ta pani, i ten pan, albo i tych 2 panów, nie miej problemów, bo ty możesz złożyć podpis na tak wielu listach poparcia, możesz ten swój podpis dorzucić do tych 100 000 nie u jednego człowieka, tylko u wielu. Później oczywiście w czasie samych wyborów, w czasie tej pierwszej tury dostajesz arkusz, na którym będzie tyle nazwisk, ile komitetów złoży te 100 000 podpisów. Wtedy musisz wybrać jednego, żeby głos był ważny. Ale w tej chwili, na etapie, kiedy wybierają ludzie na przykład, czy zbierają podpisy dla swojego kandydata, możesz tych podpisów złożyć ile chcesz. Czyli jeżeli ktoś na przykład, trzymajmy się tej strony, gdzie mi jest najbliżej, mają ludzie wielki problem, bo mają tak naprawdę kandydatów tych powiedzmy antysystemowych albo ludzi, którzy nie zgadzają się na to,
jak ten system w Polsce wygląda. Mamy bardzo często rozmowy na zasadzie, panie Radku, kto? Mencen, Braun, Bartoszewicz, czy jeszcze inni, nie wiem, Jakubiak, który zaczął nagle ludzkim głosem gadać, zapomniał, jak to z PiS-em działał przez ostatnie lata i tak dalej. Ludzie mają problem, mam 4 takich, których się dobrze słucha, którzy mówią to, co ja myślę o Katarze 19, mówią to, co ja myślę o gospodarce, o kwestii współpracy z Unią Europejską, o tym całym szaleństwie związanym z zamieszaniem bojowym za naszą wschodnią granicą. Wybaczcie język, to tak dla YouTube'a musi być. Jest wiele osób, które mówią podobnie, co ja mogę zrobić. I to jest pierwsza rzecz, na której się nie dajmy złapać. Możecie spokojnie swoje poparcie, ten swój głos popierający, ten głos wpisujący się na listę 100 000 złożyć 4, 5, 7 kandydatom. Ja wręcz to podkręcam, czasami mówiąc ludziom, słuchaj, jeżeli jest ktoś, kto nawet pochodzi powiedzmy z takiej partii czy z ugrupowania, w którym ci nowi, powiedzmy, to drugie, trzecie, czwarte pokolenie próbuje walczyć z tymi starymi dziadami, które pamiętają jeszcze dziadka Stalina, pili razem z Kiszczakiem przy okrągłym stole, czy siedzieli w Magdalence, ale liczysz na to, czy wierzysz w to, że są to ludzie, którzy będą chcieli zbudować nową twarz tej partii, czy tego ugrupowania, daj im ten swoje poparcie, niech oni też mają szansę pojawić się w telewizji, niech mają też szansę pojawić się w stacjach radiowych, niech mają szansę wystąpić jako kandydaci na prezydenta, odsiejesz sobie ich na samym końcu, kiedy będziesz musiał wybrać tego jednego. Nie wiem, Grzegorz, bo ty mocno zapracowany jesteś. Ja akurat dużo jeżdżę samochodem, bo taki mam zawód, więc mało oglądam, ale bardzo dużo słucham YouTube'a i innych rzeczy. Mieliśmy ostatnią sytuację, gdzie Grzegorz Braun miał wystąpienie w Radiu Szczecin. Dziennikarz, który to prowadził, powiedział mu wprost: szanowny panie pośle, ja jestem tak daleko od pańskich poglądów, że nie będę w ogóle zadawał panu pytań, ale ponieważ jesteśmy radiem państwowym, jesteśmy radiem, w którym ma pan prawo wystąpić, to ja tylko pana zapowiem i się zamknę. Czyli facet powiedział jasno, że jest kompletnie z innej bajki, ale pozwolił Braunowi przez parę minut się wypowiadać. To jest cenne. Jeżeli my sprawimy tymi naszymi podpisami dokładanymi do tej listy 100 000, że taką możliwość wypowiedzi dostanie ktoś z młodzieżówki PO, z młodzieżówki PiS-u, z ludzi, którzy nie mogą się przebić przez tych emerytów, i pojawią się po raz pierwszy na naszym radarze, to jest fantastyczna robota. Także nie bójmy się tego. No i myślę, że jeszcze jeden mit, jeżeli już mamy tą naszą, powiedzmy, to naszą edukacyjną misję, bardzo często będziemy szczuci, szczególnie jeżeli wyniki sondażowe tych kandydatów na końcówce przed samymi wyborami będą zbliżone, będziemy szczuci przez media, szczególnie te wielkie media, telewizje, nie telewizje, radia, duże portale, czy komentatorów w takich, dużych portalach typu, nie wiem, Super Express, na przykład ich kanał YouTube'owy, czy kanały YouTube'owe tych wielkich stacji radiowych, telewizyjnych. Będziemy szczuci takim hasłem jak głos zmarnowany. To jest coś, co wygrało tyle wyborów dla kandydatów z tych 2 głównych partii funkcjonujących w Polsce przez ostatnie 30 lat, że głowa mała. Ja bym chciał tu przypomnieć tym młodszym, raczej powiedzieć tym młodszym, przypomnieć tym starszym z nas, że w Polsce kiedyś był system troszkę inaczej wyglądający niż dzisiaj. Przepisy się nie zmieniły, ale kiedyś standardem było to, że do wyborów parlamentarnych, do wyborów europejskich, takich, śmakich czy owakich, czy nawet prezydenckich, szli kandydaci z bardzo wielu różnych partii. My bardzo często mieliśmy w Sejmie sytuację, w której były 4 albo 5 dużych partii. Tymczasem ostatnie 20 lat tej kompletnie zmasowanej nawały propagandowej, nawały medialnej sprawiło, że Polska tak samo jak Wielka Brytania, jak Stany Zjednoczone, jak wiele innych krajów na świecie została spuszczona do tego najniższego poziomu tak zwanej demokracji. Że jest tylko 2 kandydatów albo że są tylko 2 partie, które w tym ostatnim wyścigu biorą udział. Nie dajmy się oszukać, bo wybory prezydenckie to są te wyjątkowe wybory, w których możemy wskazać na kandydata, który nie jest w żadnej partii politycznej, który jest kompletnym kosmitą, który nie występuje w Sejmie, który nie łazi po studiach telewizyjnych. Gdybyśmy w ilości 8-10 milionów ludzi zagłosowali na Janka Kowalskiego z Podmór Zasichla, to Janek Kowalski w tych wyborach jest w stanie zostać prezydentem, mimo tego, że nie ma zaplecza. Czy on będzie w stanie z tej pozycji skorzystać, walczyć z premierem, walczyć z innymi ludźmi? Inna bajka. Ale to nie jest tak, że twój głos w tej pierwszej turze jest głosem zmarnowanym. Wykorzystajmy to, bo to jest naprawdę szansa na to, żeby troszeczkę szerzej rozstawić ściany, które tą polską politykę spinają. Myślę, że to jest istotne. Zanim zadam kolejne pytanie, chciałbym, żebyśmy wspólnie sprawdzili, kto jest dzisiaj partnerem odcinka. Dzięki partnerom jesteśmy jako kanał w stanie się jeszcze szybciej rozwijać. Partnerem kanału jest Metamorfoza Finansowa. Pierwsza w Polsce bezpłatna platforma edukacyjna o finansach osobistych. Już dziś zadbaj o swoją wolność finansową. Link znajdziesz w opisie filmu. Radku, powiedz mi,
tak naprawdę jak my powinniśmy zareagować na tą ilość na początku, teraz 30 kandydatów. Z jednej strony nam się mówi, że jest 30 kandydatów, że to dobrze, że dajemy szansę. Pojawia się Sławek Mencen, który właśnie jako kandydat, który no nie był przy tym okrągłym stole, który jako młody polityk, który no w zasadzie obiecał, że przejedzie każdy powiat i tych spotkań już zrobił, nie wiem, kilkaset, może przesadziłem, ale myślę, że grubo ponad... Chwalił się, że już ponad 130 ponad 130 tak. I cały czas pracuje mocno i to widać jego aktywność, a z drugiej strony, no nie tylko pokutuje, ale pamiętamy, że często się mówi, ale przecież co się podniecacie, mówiąc tak kolokwialnie, prezydent nic nie może, to nie są takie ważne wybory. To więc jak my jako Polacy mamy traktować te wybory, które będą 18 maja, bo część powie, no nie opłaca się iść, bo to jest wybór przecież tylko prezydenta, a prezydent tylko stoi i ładnie wygląda z małżonką na tle pałacu. No jaka jest prawda? Czy powinniśmy to traktować poważnie? Z jednej strony, skoro tak poważnie traktuje tą kampanię przykładowo Sławek Mencen czy inni kandydaci, no jest ich jest około 30, czyli to znaczy, że no, widzą w tym jakąś dużą szansę, nie tylko dla siebie, ale też dla zmiany w polityce polskiej. Jak byś odpowiedział na to pytanie? Prezydent w systemie polskim, w systemie politycznym faktycznie nie może zbyt wiele. Oczywiście on ma wiele funkcji, jest tam tym zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma wiele innych elementów w swoich rękach, ma możliwość blokowania ustaw, może nie wystawić, na przykład nie podpisać ustawy, która została przepchnięta przez Sejm, przez Senat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast de facto w porównaniu na przykład z systemem amerykańskim to jest zupełnie inna bajka. Tam prezydent tworzy rząd, to prezydent rządzi tym, co dzieje się w kraju, to pod nim pracują dyrektorzy tych poszczególnych departamentów, którzy tak jak dzisiaj, choćby, nie wiem, Kennedy, tak jak inni ludzie, którzy zajmują się obroną, zajmują się sprawami zagranicznymi, czyli Departamentem Stanu i tak dalej, pracują bezpośrednio dla Trumpa. U nas jest ten system inny. Ale te wybory dzisiejsze, czyli te z 18 maja, mogą sprawić, że będzie jeszcze trudniej funkcjonować ludziom takim jak, nie wiem, my choćby, czy nasi widzowie, ludziom, którzy cenią sobie wolność, cenią sobie to spojrzenie na świat, które nie jest narzucane przez media i przez dużą politykę, bo jeżeli uda się ludziom, którzy stoją za kampanią Rafała Trzaskowskiego, czyli całej ekipie związanej z PO, ogromnej części lewicy, ogromnej części ludzi, którzy wspierali Platformę Obywatelską, czy wspierali Koalicję Obywatelską, bo to przecież taki duży zespół 7 partii w wyborach parlamentarnych, jeżeli oni dzisiaj dopną swego i wprowadzą Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, to on stanie się tym, jak to się mówi nieładnie, strażnikiem żyrandola, to mimo tego, że on sam tej władzy wielkiej mieć nie będzie, to będąc człowiekiem z tego samego świata, z tej samej, powiedzmy, strony politycznej, z tej samej, jak to nazywam nieelegancko, z tego samego gangu politycznego, co premier, co ludzie, którzy faktycznie mają władzę wykonawczą kraju i mają w tym momencie większość sejmową, nagle okazuje się, że system się domyka. Czyli wszystkie trzy elementy, większość sejmowa, Senat, prezydent plus premier i cały rząd, to są wszystkie te funkcje są w jednych rękach, w rękach ludzi, którzy są po jednej stronie. No wtedy nic nie zablokuje takich choćby dla nas absolutnie, moim zdaniem, nie tylko nas, youtuberów, ale ludzi, którzy po prostu żyją w Polsce. Nikt nie będzie w stanie zablokować chorych pomysłów, choćby na przykład lewicy. Nikt nie będzie w stanie zablokować prawa, które próbuje nam przepychać poseł Śmiszek, czyli tego, który w ramach tak zwanej mowy nienawiści nawet taką naszą rozmowę może uznać za przestępstwo. Możemy wylądować po prostu w prokuraturze, możemy wylądować w areszcie. Nikt nie zablokuje szalonych pomysłów zielonych, nikt nie zablokuje szalonych pomysłów tęczowych. Ja jestem znaną wszystkim konserwą, więc wiele z tych rzeczy po prostu budził mnie albo odruch wymiotny, albo poziom agresji niemały. Także możliwość zblokowania całej władzy w państwie, gdzie mamy Sejm, gdzie mamy Senat, gdzie mamy prezydenta, gdzie mamy premiera, a jeszcze wiemy niestety, że część układu sądowniczego, tej kolejnej odnogi państwa też jest mocno upolityczniona. Taki system sprawiałby, że cuda się mogą dziać, bo w tym układzie szansa na to, że na przykład bez oporu prezydenta zostanie podjęta próba zmiany konstytucji w taki sposób, żeby, dajmy na to, związać Polskę na sztywno z Unią Europejską, czy zrobić jakiś jeszcze inny ruch, który dzisiaj byłby nie do pomyślenia, nie do przyjęcia, wtedy się otwiera. Natomiast czy jest tak, że ten prezydent może wszystko sam? Absolutnie nie, dlatego na te wybory prezydenckie warto też patrzeć od strony tego, że one są pewnego rodzaju sygnałem od ludzi, od szerokiej publiczności, do tego, kto ma dzisiaj wysokie notowania w tym wyścigu w ogóle politycznym. Gdyby dzisiaj, powiedzmy, takie osoby jak Sławek Mencen, jak choćby właśnie Grzegorz Braun, jak pan Bartoszewicz, gdyby oni zrobili świetne wyniki, nie wygraliby, powiedzmy, nie weszliby do drugiej tury, ale zrobiliby świetne wyniki procentowe, nagle okazałoby się, że cały establishment polityczny zaczyna rozumieć po naszych sposobach głosowania, że ważne dla nas są poważne rozmowy otwarte na temat Unii, Zielonych Ładów i tak dalej, na tematy te związane z gospodarką, te związane z możliwością funkcjonowania, czy w ramach Europy, czy w ramach po prostu tego świata zachodniego.
Jeżeli się okaże, że znowu wygrywają sprawy, no takie, które owszem są ważne, ale nie są kluczowe dla naszego życia, kwestia aborcji, kwestia jakichś szalonych projektów, które nie mają najmniejszego znaczenia dla osób spoza grupy, powiedzmy tych wyznawców religii tęczowej, zielonej i całej reszty, damy się po prostu znowu zaczarować tą narracją, to okaże się, że wybory są znowu o niczym. Także to nie jest tak, że się ten prezydent nic nie znaczy. Oczywiście on pewne rzeczy może blokować, może przedłużać, może sprawiać, że będzie trudniej rządowi rządzić. Natomiast to nie jest tak, że nie warto głosować, to nie jest tak, że warto zostać w domu. Tu naprawdę w tych wyborach nie ma głosu straconego. Myślę, że to jest istotny odcinek, nie tylko edukacyjny, ale taki, który pokazuje głos ludu, głos narodu, więc dajcie znać. Proszę o głos, nie na mnie, bo my nie startujemy, ale proszę o głos w komentarzu. Dajcie znać, czy wybieracie się na wybory. Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Nie piszcie, na kogo głosujecie, bo ja tego nie potrzebuję. Sami zdecydujecie 18 maja przy urnach wyborczych. Dajcie znać, czy jest duża nadzieja w was, bo przecież wybory ostatnio parlamentarne pokazały, jak ludzie potrafią się zmobilizować. Nawet turystycznie. Turystycznie, dokładnie tak, więc te zdjęcia, te filmy z tych miejsc, gdzie zamykano chyba ostatni punkty wyborcze przed czwartą nad raną, więc widzicie, że tak naprawdę mobilizacja jest możliwa. Dajcie znać, jak tak naprawdę, ja jestem ciekawy, dajcie subskrypcję, bo to też jest paliwo, żeby ten film szedł dalej. Udostępnijcie, bo wiecie, że czasami niektóre filmy powinny mieć więcej wyświetleń, a jakoś nie mają, więc ja na to nie mam wpływu, ja to na co mam wpływ, czyli nagrywanie, zaproszenie gości, rozmowa mam wpływ, więc pomóżcie nam, żeby ten film po prostu poszedł To jeszcze jedno pytanie, jak już o tym rozmawiamy, to dajcie jeszcze znać, czy właśnie po tych akcjach, które wtedy się rozgrywały, tego 15 października, po tym, że komisje wyborcze nie zostały zamknięte, tak jak powinny być o 20, tylko do 4 nad ranem, ludzie, którzy mieli kwitek z innego miejsca mogli głosować, po tym, że jest dostępna strona internetowa turystyki wyborczej, że można sobie przeliczyć, ile ten twój głos na te partie lewicowe będzie działał, jak on będzie działał w innych miejscach. Czy to w ogóle sprawia, że wy jeszcze wierzycie w ten proces wyborczy? Bo wiele osób mi mówi, jak się spotykamy, nie wiem, w pociągu, gdzieś tam w poczekalni, w samolocie, czy w jakichś innych miejscach, mówię, panie Radku, po co mi to? Przecież oni, jak będzie trzeba, to wsadzą ludzi w autobusy, powiozą ich w drugą stronę, w inny koniec świata. No ale właśnie, no to może zadajmy to pytanie, bo ono nie tylko się pojawia w twoich ustach, ale w mojej głowie i w głowach wielu widzów. Czy tak naprawdę wybory mają sens? No bo przecież wielokrotnie mówiono, że jeśli one by miały cokolwiek zmienić, no to by ich nie było, byłyby zabronione. Jak myślisz, czy to faktycznie, no mamy obrazki ostatnio z Rumunii przecież, myślę, że nasi widzowie doskonale wiedzą, o co chodzi, że wybory nie poszły tak jakby pasowało, tak to można powiedzieć w skrócie, no i nagle ten wynik się zmienił, wiecie doskonale, jak to wygląda, no i ostatnio co ten, który wygrał, został aresztowany, zwolniony co prawda, no ale gdzieś tam to, co miało być... To jakby aresztowanie pana Georgescu sprawiło, że nie był w stanie on tak naprawdę zarejestrować się do powtórki z rozrywki, miał wyniki rzędu 30%, czy nawet w jednym sondażu 40% poparcia. Prawie 2 razy więcej niż ten następny. Następny jest merem Bukaresztu, człowiekiem, który był jego największym konkurentem, tym, który prawdopodobnie zasponsorował właśnie akcję budowania poparcia dla kandydata na TikToku, na którą potem powołała się komisja wyborcza, anulując wybory. No to jest jeden z przykładów tego, że ten proces wyborczy dzisiaj przez wielu osób jest właśnie stawiany pod znakiem zapytania albo w ogóle odrzucany jako coś, co po prostu nie działa. To mówisz o Rumunii, spójrzmy na wybory w Niemczech. Mamy sytuację, gdzie AfD jest partią numer 2 w tej chwili, ma ponad 20% głosów udzielonych przez naród, tymczasem zwycięzca nie chce robić sojuszu, nie chce stworzyć koalicji z partią numer 2, bierze partię przegraną, partię, która naraziła swoim wieloletnim działaniem Niemcy na kryzys migracyjny, kryzys gospodarczy, kryzys związany z tym, że podporządkowały się Niemcy tym szalonym pomysłom brukselskich eurokratów, jeśli chodzi o zielone łady, energię odnawialną, na to, że ceny prądu sprawiają, że dzisiaj biznes niemiecki się zwija. I mimo tego, że ta druga siła pozwoliłaby zmienić faktycznie kierunek, w którym Niemcy podążają, główny zwycięzca olewa, mówiąc nieładnie, AfD jako tą partię, która mu nie odpowiada i podpisuje umowę koalicyjną, czy siada do podpisywania umowy koalicyjnej z przegranym. We Francji mamy tak zwany kordon sanitarny, czyli mamy Front Narodowy, partię, którą prowadzi dzisiaj Marine Le Pen, która jest tam uznawana czy opisywana jako ta skrajna prawica. W porównaniu z polską prawicą, to ona jest tak mniej więcej w połowie lewicy, czyli w połowie tego, co mówią Razemki i inni. Natomiast tam jest faktycznie traktowana jako pewna ekstrema i tam mówi się wprost. Jeżeli w pierwszej turze ona ma zbyt wysoki wynik, to w turze drugiej wszystkie inne partie popierają nawzajem swojego kandydata, żeby nie mógł wygrać ktoś od niej. Jeżeli pojawia się zbyt dobry wynik, tworzony jest tak zwany właśnie kordon sanitarny, żeby odizolować swoimi głosami możliwość zwycięstwa
na poziomie lokalnym, na poziomie parlamentu kandydatów tej partii. Następny przykład, Stany Zjednoczone. Joe Biden, tak? Tak, Joe Biden, rok 2020. Mamy polityka, który był stetryczałem już po prostu dziadkiem i to nie ma się co z chłopa śmiać. To jest człowiek, który powinien końcówkę swojego życia przeżyć w domu rodzinnym, wśród rodziny, mając święty spokój, lody, które lubi, plaże i tak dalej. Ten człowiek i tak nie siedział w Białym Domu. On siedział więcej tego czasu swojej kadencji spędził w tym swoim domu w Connecticut niż faktycznie w Waszyngtonie przy robocie. Natomiast ten człowiek wygrał wybory w roku 2020, nie jeżdżąc po kraju, nie spotykając się z wyborcami, nadając z piwnicy i tak dalej, i tak dalej. No, wiele osób zastanawia się nad tym, czy ten proces wyborczy ma sens, natomiast ja wychodzę z założenia, że póki nie mamy takiej hardkorowej sytuacji jak w Rumunii, że ktoś nam odwołuje wyniki, które nie poszły tak, jak sobie życzy establishment, to jednak dajmy sygnał. Weekend w Krakowie? Brzmi kusząco? Jeśli tak, to zapraszam Cię 28 i 29 marca na Invest Cavs do Krakowa, na największą imprezę inwestycyjną w Polsce. Będziemy tam z całym kanałem. Będzie również metamorfoza finansowa. Mnóstwo wykładów na wszystkich scenach, ale jest coś ważniejszego. Będziesz tam, mam nadzieję, Ty, będzie okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, mnóstwo nowych osób do poznania, także odbierz w tym momencie swój bilet, link poniżej. Do zobaczenia w Krakowie. No to ja przypomnę może, że to nie jest odcinek wyborczy, chociaż mieliśmy takie zapytania. Ostatnio pisał do nas były premier pan Morawiecki, który oczywiście nie startuje, jak wiemy, w tych wyborach, no ale... Jego nieobecność jest wyższą formą obecności. Dokładnie tak, więc to jest to. Oczywiście pisał pan Braun i uznaliśmy gremialnie na zebraniu zarządu kanału, że nie zapraszamy żadnego polityka, który będzie startował, no bo jeśli zaprosimy jednego... To wypadałoby drzwi otworzyć. Dokładnie, drzwi otworzyć, a jeśli będzie na przykład 10, którzy zbiorą 100 000 podpisów, no to mamy 10 odcinków. I uwaga, pewnie któryś z nich nie przyjdzie, bo nie będzie mógł przyjść, a część z nich przyjedzie ze całą swoją świtą, więc organizacyjnie, logistycznie wiemy od innych kanałów, że jest to bardzo trudne do zorganizowania, więc stwierdziliśmy, zostawiamy te rozmowy na kanały polityczne, które zajmują się tym na co dzień i możemy taką rozmowę sobie zrobić. Ja chciałem przypomnieć jeszcze Konfederację, która przecież nie miała żadnych minut w TVP, w żadnej telewizji, nie zapraszano. I teraz jest ciekawa sytuacja, no bo mamy aż 2 miesiące, albo tylko 2 miesiące do wyborów i dzisiaj pokazuje się wprost już 3 kandydatów, nie tylko 2, jak to przeważnie bywało, a jeszcze przecież mamy tych 30, którzy mogą zebrać. W zapasie, można powiedzieć 30, no to mamy 27 w zapasie i to jest ciekawa sytuacja, której ja nie pamiętam. Poprawcie mnie, może ty, Radku, nie poprawisz, że na takim etapie nie pokazywano 3, a może jeszcze ty wspominasz jeszcze przecież o Grzegorzu Braunie, jeszcze jest Artur Bartoszewicz, tak, jeszcze jest wielu, jeszcze jest Jakubiak, jeszcze jest... Jest Marta Biejat, jest... jeszcze jest pan Stanowski, który tak naprawdę... A, to dobra, mówisz tylko o tej jednej stronie. Tak. Ale zaraz tak naprawdę o tym porozmawiamy. Chodzi mi o to, że po prostu jest to dosyć ciekawe, że już na takim etapie pokazuje się alternatywę dla alternatywy, już pokazuje się więcej tych ludzi. I czy to jest dobre? Bo część ludzi mi powiedziała tak, Grzegorz, to, że pojawiło się tylu alternatywnych ewentualnych wyborców, kandydatów na prezydenta, to jest złe, bo przecież ludzie nie będą wiedzieli realnie, kogo wybrać z tych takich lepszych kandydatów, którzy mówią o wolności, mówią o tradycji, kulturze, pracy, o tym, że nie chcą Zielonego Ładu, że nie chcą migrantów i tak dalej i oni wszyscy mówią podobnym językiem. Teraz na kogo zagłosować? Część mówi, że to jest źle, no bo te głosy się przecież rozbiją na 3 czy 4 kandydatów, no i ten, który będzie na przykład alternatywną opcją dla tych 2 głównych, no to dostanie mniej, no bo się rozbiją te głosy. Ten dostanie 5, ten dostanie 3, ten dostanie 7, a łącznie tych głosów jest kilkanaście i one mogłyby pójść tam, chyba że wydarzy się opcja, że oni przed samym dniem wyborów powiedzą: słuchajcie, ja popieram tego kandydata, jak ty uważasz, co się wydarzy? Znaczy wiesz co, to już jest bardzo dużo kwestia związana z tym, jaka jest strategia wyborcza, to raz. 2, o co naprawdę ci kandydaci walczą. Bo jeżeli rozmawiasz sobie o tych środowiskach, powiedzmy, innych niż establishment, innych niż ta twarda lewica, która ma wsparcie wielkich budżetów tych zagranicznych fundacji, pieniędzy czy to soroszowych, czy jakichkolwiek innych, czy pieniędzy pochodzących choćby z USAID, to co widzieliśmy ostatnio, które nie mają poparcia tych wielkich mediów i tak dalej, to tu bardzo często niestety pojawiają się te tak zwane małe ambicje. Także ja to muszę pokazać, kończę na 2-3%, koniec listy. Natomiast nie zapominajmy, że właśnie to jest ta część, znowu wracamy trochę do edukacji, że wybory prezydenckie to jest też fragment większej całości. To jest wskazanie tego, że są kandydaci, którzy później mogą zostać szefem ruchu, który będzie występował w wyborach parlamentarnych. A w Polsce rządzi premier wyłaniany przez większość parlamentarną. To, że dzisiaj pcha się do ciebie jak kot na kolanka pan Morawiecki, nie jest dla mnie żadnym zdziwieniem, bo mówi się otwarcie, że on wraz z paroma innymi osobami, prawdopodobnie nawet z panem prezydentem Dudą, który będzie już bezrobotnym po 18 maja,
że on będzie chciał tworzyć nową partię, która ma być alternatywą dla PiS-u. No więc nie dziwię się, że ten człowiek dzisiaj, nie będąc kandydatem, mając ogromne swoje pieniądze, o czym wiem, przepraszam, pieniądze swojej żony, bo to są pieniądze jego żony, że on dzisiaj buduje sobie kampanię. W czasie kampanii prezydenckiej co on robi? To nie jest błąd, to jest pokazanie ludziom z PiS-u, że bardzo możliwe, że za chwilę pan Morawiecki będzie dla nich tworzył nową partię. Także patrzmy na to spokojnie. Oczywiście na część tych kandydatur można spojrzeć bardzo otwarcie, bardzo na zimno i powiedzieć sobie jasno, oni są tam tylko po to, żeby rozbijać właśnie tą jedność na prawicy. Tak, o tym rozbijaniu często ludzie spójrz dzisiaj choćby, właśnie, rozmawialiśmy przez chwilę na temat właśnie kandydatów, którzy powiedzmy mają, tu przed programem, kandydatów, którzy mieli jakieś tam związki z PiS-em większe, mniejsze. No mamy dzisiaj pana Jakubiaka, człowieka, który pochodzi z partii Kukiza. Partia Kukiza została zeżarta przez PiS, przemielona, wydalona, przeżarta znowu. No więc wiarygodność pana Jakubiaka, mimo tego, że mówi on bardzo zasadne rzeczy, jest zerowa. Bo on będąc gdzieś tam wewnątrz PiS-u, wewnątrz tego układu, który rządził Polską przez 8 lat, gdyby chciał coś zrobić, gdyby miał jakiś pomysł, to teoretycznie miał 8 lat szansy na to, żeby coś uzyskać. Dzisiaj jego kandydaturę uważam bezdyskusyjnie jako próbę właśnie wrzucenia tej dodatkowej śliweczki do ogródka, żeby ludziom po prawej stronie było trochę trudniej wybrać tego kandydata, który byłby faktyczną alternatywą, faktycznym jakby pociągnięciem dalej. To ja mam takie pytanie, że budzimy się i mamy nowego prezydenta, ale nowego, czyli nie nowego tego samego, z tych dwóch partii głównych, tylko budzimy się i mamy prezydenta nowego. Nie wiem jakiego, bo być może któryś z tych kandydatów zrobi taką kampanię. Słuchaj, rozmawiamy nazwiskami. No Bartoszewicz od ponad roku jest wszędzie. Ogromne zasięgi wszędzie, wiele milionów. Tak. Myślę, że więcej ludzi widziało pana Bartoszewicza online niż pana Mencena na żywo, no bo to są Ja pójdę dalej. Myślę, że znacznie więcej ludzi widziało pana Bartoszewicza online niż kiedykolwiek pana Nawrockiego, albo wspominki o panu Nawrockim. Tak, zgadza się, więc pytanie. Budzimy się rano i mamy nowego prezydenta. Nazwisko, które widzieliśmy albo na żywo, albo gdzieś w internecie w ostatnich miesiącach i latach, bo to już chyba tak trzeba powiedzieć, że już chyba ponad rok pan Bartoszewicz się gdzieś pojawia. Ja już w kwietniu zeszłego roku mówiłem o tym i mi ludzie tutaj wyciągali, że gdzieś tam o tym, że Bartoszewicz będzie startował na prezydenta, mówię, przecież on nic nie mówił. Dokładnie tak. No. Nic nie mówił. Ja też takie informacje miałem, więc nie zaprosiłem go do programu i to był jedyny powód. Tutaj dostałem jedną taką polecajkę, informację, że tak będzie, więc jeśli nie chcę robić komuś kampanii za darmo, to mam nie zapraszać. I nie zaprosiłem. Dzięki za to i faktycznie jestem zgodny z tym, co powiedziałem. Co by się wydarzyło tak naprawdę? Co ci ludzie realnie według ciebie ze swoją kompetencją, doświadczeniem biznesowym, no bo takie za nimi stoi przykład Mencena, przykład Bartoszewicza. Nie wiem jak z innymi, bo nie znam tych ludzi, ale widziałem... Biznesowo ja Bartoszewicza nie znam do końca. Wiem tylko tyle, że miał świetną, czy może inaczej, bardzo znaną ścieżkę kariery, jeśli chodzi o środki europejskie. Dużo czasu spędził w wszelkiego rodzaju tematach związanych z funduszami europejskimi, z dużym biznesem. Tak? Ale co my możemy zyskać jako Polacy, jeśli prezydentem zostanie ktoś nowy, ktoś, kto dzisiaj opowiada, a z drugiej strony mając na tej szali informację, że ten prezydent za dużo nie może, że on tam ma weto, że ma tą ustawę, inicjatywę ustawodawczą, że może jakieś szyki troszkę pomieszać. Jak to wygląda w praktyce? Co on będzie mógł zrobić dla nas, Polaków, siedząc właśnie w Pałacu Prezydenckim, no i spotykając się na tych rautach, robiąc sobie zdjęcia z zagranicznymi prezydentami? To nie wszystko oczywiście, ale właśnie jak w praktyce będzie wyglądać na przykład dzień takiego pana Mencena, który zostanie i będzie nas reprezentował. Co on w praktyce będzie robił? Wiesz co, no w praktyce ten człowiek tak naprawdę ma całkiem sporo rzeczy, które mógłby zrobić, bo on staje się twarzą Polski, zaczyna faktycznie przy tego wszelkiego rodzaju tematach zagranicznych zajmować stanowisko, oczywiście z pozycji politycznej stricte, a nie z pozycji wykonawczej, bo to premier nadal może więcej. Natomiast mamy taki sam syndrom, jak jedna osoba idąca w latach Kataru 19 bez maski na ulicy, czy wchodząca do sklepu, miała na wszystkich dookoła. Część się łapało za głowę i mówiło, Jezus Maria, poumieramy, ale ci ludzie, którzy nie mieli odwagi, żeby sami to cholerstwo ściągnąć z nosa albo ściągnąć z twarzy, nagle widzą, że idzie jakiś wariat, który idzie bez niej. To jest choćby wielka zasługa moim zdaniem Grzegorza Brauna w tamtych latach, że nie bał się mówić o rzeczach, które zaraz po ataku najlepszego lekarza świata, który wyłączył tą właśnie akcję demiczną na całym świecie, nagle okazało się, że te rzeczy wychodzą na jaw. Taki prezydent, który mówi otwarcie o roli Unii Europejskiej, jeśli chodzi o koszty polskiego prądu, który mówi o tym, ile kosztuje gaz, dlaczego gaz, który był ekologiczny, dopóki Ruscy mieli rurę do Niemiec i Niemcy korzystali na tym gazie i tak dalej, nagle po tym, jak ta rura została wysadzona, przestały być ekologiczne i tak dalej, to jest ogromna wartość. Dwa, taki człowiek w pałacu pod żerandolem daje natychmiast wiatr w żagle tym wszystkim ludziom na poziomie Sejmu, na poziomie tej powiedzmy polityki niższego rzędu, do tego, żeby myśleć o tym, aby tworzyć ugrupowanie polityczne, które pod takimi hasłami może zacząć budować.
No jeżeli masz dzisiaj Polskę od 35 lat, zalaną betonem, uzbrojonym po zęby, ludzi, którzy z Kiszczakiem wódkę pili w Arłamowie, czy tak jak Wałęsa, czy później w Magdalence przy okazji ustaleń, które były de facto ważniejsze niż okrągły stół, który był tylko przedstawieniem telewizyjnym. Jeżeli tu się nic nie zmieniło od 35 lat, to prezydent spoza tego układu jest w stanie zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy dzisiaj coś gadają, takich wariatów jak ty czy ja w internecie, ale nie mają wstępu na salon. 2, prezydent to jest dostęp do mediów. 3, to jest dostęp właśnie do możliwości występowania w imieniu Polski, w imieniu tego, powiedzmy, systemu, którym dzisiaj funkcjonujemy na poziomie NATO, na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie wszelkiego rodzaju innych układów. Może z takim człowiekiem, który ma łeb otwarty, jeszcze nie zblokowany przez te wszystkie układy wynikające z zobowiązań, które jego szefowie partyjni mieli na sobie, może zaczniemy rozmawiać o tym, że Polskę można ustawić trochę inaczej w tej układance światowej niż dzisiaj. Może to jest moment na to, żeby pogadać o tej osi północ-południe, o której ja już ględzę od lat. Tak? Szwecja, Polska, w tej chwili Fico, czyli premier Słowacji, zupełnie zmienił kierunek Słowacji, jeśli chodzi o kwestię konfliktu za granicą i tak dalej. Mamy Węgrów, mamy Turków, mamy trochę państw dawnej Jugosławii, które też chciałyby pójść trochę inaczej niż chce Bruksela i Berlin. Prezydent w takich miejscach ma absolutnie pierwszorzędne znaczenie, bo on staje się w tym momencie takim marszałkiem polnym, koronnym, który tą swoją buławą może wymakiwać i pod swoją chorągwią zbierać ludzi, którzy dzisiaj muszą trzymać dziób na kłódkę, bo szef partii, jakiś tam przewodniczący czy naczelnik nie pozwala wyskakiwać wyżej, bo jak ktoś próbuje wyskoczyć wyżej, to od razu zostaje ścięty równo z ramionami. To jest tak, politycznie, zgodnie z konstytucją, uprawnienia prezydenckie są nikłe, nieduże w porównaniu z premierem, ale sama osoba spoza systemu, którą wkładamy na taką pozycję, zaczyna mieć naprawdę duże znaczenie, zaczyna ważyć na tej całej scenie. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Myślę, że ta edukacja w kwestii wyborczej dzisiaj się tu dzieje i jest ważna dla nas wszystkich Polaków, bo przecież tego prawie nigdy nie ma. No, kto ma na to czas? To ma na to czas, to po pierwsze, a po drugie, jeśli te rozmowy polityczne są, to są albo na takim poziomie kłótni, albo na takim poziomie profesjonalizmu, takiego politycznego, marketingu, gdzie ludzie tak naprawdę nie wiedzą, o czym jest ta rozmowa. Często ona nie jest o czymkolwiek, ona jest o niczym, bo tak uczono wielu polityków. To jeśli będziecie zmęczeni polityką i nawet jeśli będziecie zmęczeni naszą rozmową, gdzie nie opowiem, to ja wam polecam inną edukację. Edukację w formie książek, które wydajemy ostatnio. Wielu moich widzów powiedziało, czy wy wydaliście książki? Naprawdę ja o tym nie wiedziałem, więc ja o tym mówię, bo żółta kartka, o tym mówimy ostatnio za mało, więc o tym mówię na stronie grzegorz.pl. Znajdziecie nasze książki, a wydaliśmy świetną książkę o zdrowiu, o finansach i o relacjach, czyli o 3 najważniejszych obszarach naszego życia, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas, nawet jeśli nie chodzimy na wybory, a zachęcamy, żeby tym tematem wyborczym również się zainteresować. Mam jeszcze 2 pytania ciekawe, myślę, że ciekawe. Patrzę sobie na zegarek, nie przeciągniemy, będzie to krótki w miarę, bo powiedziałem taki kawał na początku naszej rozmowy, mówię, Radek, nagrajmy krótki odcinek. Radek, ja zacząłem się śmiać. Zaczął się ostro jako śmiać winny. I mówi tak. No ale dobrze, to mam jeszcze w głowie co najmniej, no dobra, 2 pytania. Powiedziałem 2, to będą 2. Pierwsze, jak ty uważasz, po co do tego całego zamieszania 30 kandydatów, tego, że dzisiaj już mówi się o 3 kandydatach, a nie tylko 2, jak to zwykle bywało, czyli widać, że już coś się zmieniło, nagle dochodzi jeszcze w tym całym bigosie Krzysiu Stanowski, który ma ogromne zasięgi. Myślę, że ogromne zasięgi. Myślę, że większe niż już wiele telewizji. A zobaczcie sobie, jeśli nie znacie kanału, nawet zobaczcie liczby, jakie tam się pojawiają. To są gigantyczne liczby. To jest kanał, który na YouTubie działa ledwie od roku. Jak dobrze pamiętam, to był luty 24 roku, czyli dosłownie stuknęła im rok. Jak ty myślisz, czy to, co zapowiedział Krzysiu Stanowski, że wystartuje i z tego, co widać, jak się przygotowują do tego, kupili kampera, zrobił 2 orędzia, zaczął zbierać podpisy, jeszcze nie zebrał, bo z tego, co wiemy, z tego, co dzisiaj sprawdzaliśmy przed rozmową na stronie... w komisji wyborczej jeszcze nie złożył. Jeszcze nie złożył swoich podpisów, więc z tego, co widzieliśmy, tylko Sławek Mencen oficjalnie na stronie PKW ma swoje podpisy złożone, reszta nie, czyli 29 kandydatów, nawet tych głównych jeszcze tych podpisów oficjalnie nie złożyło. Co się wydarzy? Po co ten Krzysiu Stanowski idzie tam, żeby zrobić jeszcze większe zamieszanie? I czy głosy, jeśli wystartuje, jeśli wystartuje, czy głosy złożone na Stanowskiego nie będą głosami straconymi, no bo on mówi, że nie chce być prezydentem. No to i tu jest właśnie pytanie, bo on w tym swoim pierwszym orędziu, notabene bardzo wartościowym orędziu, bo pokazał trochę idiotyzmów,
Przede wszystkim ja stamtąd zapamiętałem takie jedno zdanie. Jeśli macie Państwo okazję, to trwa 10 minut, obejrzyjcie to całe, to jest naprawdę warte tego. On powiedział tak, że jeżeli dzisiaj kandydatami największych partii politycznych w tych wyborach prezydenckich są ludzie, którzy nawet tymi partiami nie rządzą, to jaką oni będą mieli siłę do tego, żeby być dobrym, mocnym prezydentem. Tam są szpilki wciskane tak głęboko w tyłek tego systemu polskiego, że aż głowa mała. Natomiast to pytanie do Stanowskiego jest brutalnie proste i zaraz mówię, 18 czy tam 17 maja okaże się, jaka była idea, bo wyjścia są dwa. On może powiedzieć, tak jak to zapowiedział przy pierwszym orędziu, że 17 maja, dzień przed, powie nam, broń Boże, nie głosujcie na mnie. To nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby tym procesem wyborczym, tymi występami i tym całym wejściem w system pokazać wam, jak ten system jest bardzo idiotyczny, jak bardzo ma wiele błędów, miejsc, w których można dokonać jakiegoś tam oszustwa, przekrętu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy brawo, panie Stanowski, masz moje 5 minut w sercu, ciepełko się zrobi, jesteś chłopie gościem. Czy to będzie na zasadzie, słuchajcie, ja nie startuję, nie głosujcie na mnie, ale tam jest kandydat, tam jest fajny gość, na tamtego gościa dajcie swoje głosy. I teraz niezależnie od tego, jaka będzie ta końcówka, ja myślę, że to, co on już do tej pory zrobił, sporo rzeczy pokazuje, tak? Bo Stanowski, tak jak mówisz, no, przed otwarciem kanału mieli 1,5 miliona subskrybentów. Ja po latach prowadzenia mam niecałą 100, wy już dużo dalej, bo już 400 przeskoczone chyba, tak? 400 000. No ale sam wiesz, co to znaczy nazbierać 1,5 miliona. To jest kosmos. To jest kupa roboty. Tak, to jest kupa roboty. Pierwszym gościem w jego kanale był prezydent urzędujący. No więc to też pokazuje nie tylko ilość ludzi, którzy stoją za tym kanałem, ale też rangę, którą on ma w tym polskim świecie, powiedzmy, publicystycznym. Więc co do tego nie ma dyskusji, temat jest bardzo ważny. Pytanie tylko, jak on tą kartę rozegra. Czy rozegra ją szyderczo? No i wtedy będzie to po prostu głupi pomysł. Nie sądzę, myślę, że to będzie jakaś próba właśnie pokazania, jak świat wygląda. Jeżeli na końcu zobaczę mrugnięcie okiem i wskazanie na kandydata na tą, na tamtą stronę, to nawet jakby to był kandydat, który mi się bardzo podoba, no stwierdzę, że to jest po prostu nieczyste zagranie i panie Stanowski z kanału sportowego wtedy czerwona kartka wypadł. Tak? No ale myślisz, że na przykład chęć wzięcia udziału w takiej debacie prezydenckiej w głównej telewizji od 20 w niedzielę, na przykład tydzień przed wyborami, to jest taka pokusa, której on nie chce sobie odmówić i tam przyjść i zadać kilka niewygodnych pytań, które no... Pytań zadawać nie może, ale może udzielić odpowiedzi, jeżeli by te odpowiedzi były udzielone tak, jak właśnie skonstruował tą swoją, to swoje orędzie, tak? Pokazując idiotyzm albo pokazując kompletnie niepokrywające się z rzeczywistością puste hasła kandydatów tych wielkich partii, to będzie miało wielki wpływ. To będzie miało wielki wpływ, może się naprawdę paru osobom oczęta otworzyć. To jest bardzo kuszące. Myślę, że do tego... Oni się, jak tak obserwuję, nie rozmawiałem z Krzysiem Stanowskim, nie znamy się prywatnie, czasami coś oglądam, chociaż tego czasu jest mniej, porównując proporcjonalnie ilość tych materiałów, które w ogóle wypuszcza polski YouTube. Nie mówię już Kanał Zero, no bo przecież oni wypuszczają... Ja ostatnio nie mam czasu, więc jestem niewinny. Ja też nie oglądam. Więc sam jestem ciekawy, jak to się odbędzie, co się wydarzy w ciągu tych 8 tygodni. Myślę, że warto obserwować nie tylko Stany, bo tam już dużo się wydarzyło, to na inny odcinek, ale na naszym podwórku też się będzie działo. To na koniec pytanie o rozwiązania. O rozwiązania takie lokalne, bym powiedział miejskie, wiejskie, osiedlowe, rozwiązania nasze, z naszego ogródka, tam gdzie my żyjemy. Bo często tak naprawdę patrząc na ten wielki świat, gdzie nawet niektórym się wydaje, że ja mieszkam w małej miejscowości czy wiosce, to gdzie tam Warszawa, gdzie tam wybory prezydenckie, gdzie ja tam mam wejście? Przecież oni i tak zrobią po swojemu. To ja może pójdę na wybory, a może nie pójdę, ale część ludzi mówi, ja i tak nie mam wpływu, więc dajmy im tą iskrę, dajmy im tą prawdę i dajmy im te rozwiązania, Radku, bo ty często te rozwiązania praktyczne masz, jak zadbać najpierw o siebie, bo często ta koszula najbliższa ciału to jest to, o co my powinniśmy zadbać. Wybory może przy okazji, jeśli faktycznie idziemy, no bo ja za was nie pójdę, ale jeśli idziecie, no to pamiętajcie, że i tak polityk nie zapłaci waszych rachunków, i tak polityk nie przeżyje waszego życia, i tak polityk w większości nie wie, gdzie wy mieszkacie, jeśli mieszkacie na małym osiedlu i po prostu tam nigdy nie trafi. Nawet jeśli przejedzie wszystkie powiaty, no to nie dotrze do waszego... To i tak będzie w rynku waszego miasteczka, a nie u was na zadupiu. Dokładnie tak, więc realnie chciałbym na zakończenie takie proste, praktyczne rzeczy związane z tym, żebyśmy najpierw zadbali o to swoje podwórko, a potem patrzyli dalej. Wiesz co, to ja tu powiem tak, bo trochę zdradzasz ten pomysł, który chodzi mi po głowie od wielu, wielu lat już. Okay. Natomiast to jest tak, po pierwsze zdajmy sobie sprawę, że zmiana na etapie 2 miesiące do wyborów 18 maja nie nastąpi. Po drugie, zdajmy sobie sprawę z tego, że nikt nam, ludziom, których wkurza Zielony Ład, rozpychanie się prawne Unii Europejskiej,
za działania polskiej administracji, polskie przepisy, cena ZUS-u, to, tamto, cena paliwa, nie 5,19, tak jak mówił dzisiejszy premier, tylko inna, koszt autostrady A4 Katowice-Kraków, koncesja dla Kulczyków na autostradę najdroższą w Europie, którą ostatnio przejechałem z jednego w drugi koniec i tak dalej. Jeśli to wszystko nas wkurza, jeśli wkurza nas to, że oddaliśmy całe nasze uzbrojenie do kraju zaprzyjaźnionego, teoretycznie przynajmniej z nami, jeśli wkurzają nas goście z tego zaprzyjaźnionego kraju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prezydent, którego ktoś nam da na tacy, nie załatwi nam tego problemu. Jeśli jeździec na białym koniu, o którym marzysz, nie jest przez ciebie wskazany, opłacony, zaprogramowany twoimi oczekiwaniami, a pojawia się nagle na twoim horyzoncie, no to znaczy, że jest to jeździec nie twój. Mieliśmy takiego jeźdźca, wysiadł z Pendolino na dworcu Warszawa Centralna, przyjechał z Sopotu po pobycie w Brukseli, gdzie musiał uciekać, bo wyszły nieciekawe rzeczy z nagrań kelnerów. I cóż ten jeździec na białym koniu zrobił dla polskiego przedsiębiorcy, dla polskiego zwykłego człowieka mieszkającego gdziekolwiek, tak, na terenie naszego kraju? No niewiele, bo zadbał o swoich, bo to oni go wybrali, oni go tutaj przysłali, oni go prowadzą. Moim zdaniem wyjście z tego jest dokładnie odwróceniem tej sytuacji, o której teraz mówię. My nie będziemy mieli nigdy szansy na to, żeby głosować po raz pierwszy nie na mniejsze zło, tylko na kogoś, kto faktycznie działa w naszym interesie, dopóki sami nie stworzymy grupy ludzi, którzy ten nasz interes zaniosą na poziom prawdziwej polityki. A jedyną drogą, którą można to zrobić, może inaczej, są dwie. Pierwszą jest rewolucja. No, jakby przepisy na gilotyny na Wikipedii są, można je łatwo skonstruować. W Castoramie znajdziemy materiały, no ale nie polecam, bo to się szybko skończy. Tak? To takie pomysły mieli już ludzie, którzy w Niemczech ponoć planowali przewrót i tak dalej, i tak dalej. Policja zatrzymała 3000 ludzi. Część wyszła od razu, część siedzi do dzisiaj. To nie jest metoda. Nie w rzeczywistości, gdzie wszystko, co mówimy, robimy, śledzi nasz szpieg we własnej kieszeni z kamerą, telefonem, GPS-em, czyli nasz smartfon. Natomiast jest metoda dużo mądrzejsza, dużo sensowniejsza, czyli po prostu zbudowanie wreszcie dla Polski elit, których nie mamy od 35 lat. Polska nie miała, tak jak Czechy, lustracji, nie miała tego twardego odcięcia ludzi umoczonych w politykę komunistyczną z czasów PZPR-u. Do tej polityki dzisiejszej wkradło się kupę idei, które są absolutnie szkodliwe i nie ma szansy na to, żeby ludzi, którzy popierają dzisiaj skrajną lewicę, czy pomysły skrajnie lewicowe, bo pomysły skrajnie lewicowe, etatystyczne, socjalistyczne są równie mocno reprezentowane w PiS-ie, jak i w PO, mimo tego, że żadna z tych partii nie powie, że jest lewicowa. One po prostu tam są, bo to są ludzie, którzy nigdy nie pracowali, którzy nigdy nie mieli ze sobą doświadczenia ZUS-owskiego, doświadczenia prowadzenia działalności itd., itd. To my musimy stworzyć tą klasę polityczną na przyszłość. Tylko co jest najpiękniejsze, ta przyszłość to nie jest 30 lat. Bo przed nami są wybory parlamentarne, do których fajnie było mieć partię składającą się z takich ludzi jak my i to możemy zacząć robić już teraz. Jeżeli zobaczyliśmy w czasie tych wyborów prezydenckich programy tych 30 kandydatów, czy powiedzmy tych 4-5, którzy nas interesują, zawsze możemy przyjść na spotkanie. Takie spotkanie, jak robi Mencen, jak robi Braun, jak robią wszyscy ci politycy po Polsce, czy przyjść na spotkanie, na jakąś konferencję, na której w tej chwili na przykład występuje Bartoszewicz. Bartoszewicz ma ten swój projekt DAO. Wielu takich ludzi siedzących głęboko w polityce, ludzi, którzy wiedzą coś na temat gospodarki, wiedzą coś na temat pieniądza, na temat ekonomii i tak dalej, pojawia się w różnego typu miejscach. Wejściówka najczęściej kosztuje 20-30 zł albo nic. Ruszmy dupska za przeproszeniem, idźmy na to spotkanie. Jak się spotkanie skończy, jak pan przestanie nawijkę swoją sprzedawać, podejdźmy do mikrofonu, zadajmy te 2-3 pytania, to nie tylko my dostaniemy odpowiedź, ale parędziesiąt albo paręset osób na sali, kilka tysięcy osób w internecie, którzy oglądają nagranie, usłyszy odpowiedź na trudne pytanie, które zadaliśmy takiemu kandydatowi. To jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić. Rzecz druga, możesz przystąpić do istniejącej partii politycznej i zacząć działać w ramach jej struktury, w jakiś sposób wpływając na to, albo wręcz pomyśleć o tym, żeby stworzyć swój własny ruch. No i rzecz trzecia, do której ja namawiam, choć tutaj czas jest trochę bardziej odległy, to jest to, żebyśmy mogli startować, stworzyć tą grupę ludzi zainteresowanych tworzeniem nowej, powiedzmy, elity politycznej czy nowej siły politycznej w Polsce. Zbudujmy wreszcie do jasnej cholery ugrupowanie polityczne składające się z fachowców. Nie muszą nami rządzić historycy, niewydarzeni nauczyciele języka angielskiego czy ludzie, którzy całe życie przepierdzieli w stołek w urzędzie miasta. Mogą zacząć nami rządzić osoby, które szanujemy już dzisiaj za to, że postawiły fajny biznes. Ludzie, którzy dzisiaj mają dobrze ułożone firmy, którzy są po sukcesji, którzy mają nadal, mając nawet lat 60 parę, świetny stan zdrowia, bo się dobrze odżywiają, bo potrafią odpoczywać, bo potrafią ułożyć to swoje życie finansowe, biznesowe, rodzinne i zdrowotne, to są ludzie, którzy tak jak choćby Trump, o którym rozmawialiśmy dzisiaj parę razy, są w stanie jeszcze 5, 10, 15 lat poświęcić na to, żeby budować jakiś ruch.
I to są fachowcy, to są ludzie, którzy potrafią delegować zadania, którzy potrafią zebrać pieniądze, którzy potrafią przeprowadzić skuteczną kampanię i tak dalej. Drogą do tego, dróg jest kilka. Jest parę rzeczy, o których na przykład rozmawialiśmy ostatnio z Magdą Wielącką, którą wiem, że też bardzo lubisz i szanujesz, że w Polsce nie rozmawia się w ogóle o pieniądzach. Na każdą kampanię, na każdą konferencję, na wystąpienie, na zorganizowanie spotkania w drugiej części Polski potrzebne są pieniądze. Polacy nie rozmawiają o pieniądzach, wstydzą się. My mówimy, mamy nawet hashtag nie wstydzę się finansów, rozmawiamy finansowo zależni, Metamorfoza Finansowa, pierwsza bezpłatna platforma do edukacji finansowej w Polsce, założona przez nas, ma prawie 2 lata już blisko, kilkanaście tysięcy Polaków, więc my robimy swoją robotę. Ale to samo zaczynają robić, widzisz, właśnie kandydaci spośród takich ludzi jak my, czy ludzie z polityki. Dzisiaj ogłoszenie informacji, słuchajcie, zbieramy na zrzutce, na Buy Coffee, czy gdziekolwiek indziej kasę na to, żeby atrakcyjnego, wartościowego człowieka, który ma ciekawą treść, przywieźć do nas do Szczecina, przywieźć do nas do, nie wiem, do Krużewnik, jak ja to się śmieję, z Kargula i Pawlaka, czy przynieść do nas do miejscowości Pcim Dolny, to jest rzecz, która dzisiaj dla Polaków stała się normą. Nie bójmy się mówić o tym, że żeby przyjechał do nas ktoś, kto mieszka w Warszawie, trzeba temu ktośowi zapłacić za wachę w jedną, w drugą stronę, kupić jakieś miejsce w hotelu, postawić kolację i jest okej. To jest naprawdę metoda do zrobienia. No i najważniejsza rzecz. Grzegorz, pytanie do ciebie, to do państwa też. Ile osób trzeba, żeby wystartować jako komitet wyborczy, prawdziwy, taki, który równo może konkurować z PiS-em, PO, Lewicą, Hołownią i tak dalej, w takim mieście jak Katowice, Wrocław czy Warszawa? Jako komitet wyborczy wydaje mi się, że 1000. Ile potrzebujesz osób, które mogą w takim komitecie wystartować? Które mogą wystartować? A to było podchwytliwe pytanie. To nie, to jest proste. Znaczy pytanie proste, tylko szokujące. To ci odpowiem, pewnie... żebyś nie zrobił wariata z siebie. Dobrze. Żeby wystartować jako komitet wyborczy na poziomie wyborów samorządowych dla tak ogromnego miasta, jakim jest Wrocław, wystarcza 56 nazwisk. Bo jest 7 okręgów, każdy musisz wystawić 8 nazwisk. Co jest ważne, to nie znaczy, że musisz mieć 56 osób, które są zainteresowane tym, żeby uczestniczyć w polityce. Że musisz mieć 56 osób, które chcą siedzieć w tej Radzie Miasta. Tych osób wystarczy, jak z tej 56 będziesz miał 14-16, bo one będą miały te pierwsze 2 miejsca na każdej z tych 7 list poszczególnych okręgów, poszczególnych dzielnic. 56 nazwisk, 15-16 osób, które faktycznie chciałyby móc coś zrobić na poziomie polityki miasta wielkości Wrocławia. 600 parę tysięcy ludzi, 180 tysięcy, jak to się mówi otwarcie, naszych przyjaciół ze wschodu w tej liczbie, plus ogromna liczba ludzi, którzy mieszkają niby dookoła w gminach, a tak naprawdę przyjeżdżają codziennie. 56 nazwisk, kilkanaście osób. No to tu mnie zaskoczyłeś, myślę, że dało wam to do myślenia. To nie jest tak, że się nie da. To jest tylko kwestia tego, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy w stanie dużo zrobić. Warunek jest taki, pogadajmy z kimś, kto te rzeczy rozumie. Takich ludzi jest naprawdę sporo. Zobaczmy, kto działa na naszym poziomie lokalnym, niekoniecznie może jak partia. Ja od lat pomagam gdzieś tam pomysłom Konfederacji, bo mówili rzeczy sensowne gospodarczo, ekonomicznie. Bardzo dużo dobrych rzeczy zrobili w czasie właśnie Kataru 19. Bardzo mocno pomagałem ludziom takim właśnie jak Braun i inni, no bo to są rzeczy zgodne z moim sumieniem, z moim podejściem. Natomiast nie działam politycznie w żadnej z tych partii, ale czynnie wspieram na przykład takie małe wrocławskie stowarzyszenie jak WIR Masz Głos. To jest kilkadziesiąt osób. W tej chwili próbujemy odwołać prezydenta Wrocławia. Robimy referendum. Tak zbieramy 18 tysięcy podpisów. Nie musisz być w partii, którą steruje jakiś Kaczyński, Tusk czy jakaś inna cholera z Warszawy, która nawet nie wie, że ty istniejesz. Możesz działać w organizacji oddolnej, w której wstęp do niej kosztuje 20 zł. No jak spotykamy się za 2 tygodnie w zaprzyjaźnionej pizzerii, no to każdy sam płaci za swoje piwo i jakąś tam kanapkę, którą sobie zamówi, czy tosta. To są zerowe pieniądze. To jest możliwość spotkania się z ludźmi, którzy myślą o tym samym, co ty czy ja, z którymi się bardzo fajnie kłócimy o pewne rzeczy, jak są różnice, z którymi się zgadzamy to do pewnych spraw. A potem okazuje się, że takich grup jak my jest we Wrocławiu 20 parę. My wywracamy ten stolik na zasadzie, próbujemy odwołać prezydenta przez referendum, wykorzystując ludzi z ekip, na przykład klubów rowerowych, czy ludzi, którzy są skrajnie daleko ode mnie swoim podejściem do samochodów osobowych, stref czystego transportu. My jesteśmy tutaj kompletną konkurencją, nasze poglądy są sprzeczne, ale jak widzimy złamasa na pozycji prezydenta, jak widzimy gościa, który robi przekręty, który robi rzeczy haniebne i skandaliczne, potrafimy się zjednoczyć, zebrać te 18 tysięcy podpisów, spróbować wywalić gościa z urzędu miasta. Da się to zrobić. Warunek jest taki, że ruszymy dupki, za przeproszeniem, z foteli. My zachęcamy, żeby te dupki z foteli ruszyć, nie tylko w kwestii wyborów 18 maja, ale też wcześniej, bo będziemy się widzieć na Investcapsach w Krakowie, mieście królów. Zapraszamy was 28-29 marca, czyli ostatni weekend, piątek, sobota. My z kanałem będziemy tam całe 2 dni.
Radek będzie z nami na pewno w piątek. W sobotę jak żona pozwoli. Dokładnie, zobaczymy, ale bądźcie w piątek, będziemy na parterze po lewej stronie, myślę, że jedno z najlepszych miejsc, na pewno nas znajdziecie. Mało tego, zaprosiliśmy też naszych kumpli z YouTube'a, zgodzili się przyjechać, jeden jest z Krakowa, to Filip, duży w maluchu, będzie z nami, będziemy robili na scenie dużą debatę. Ona będzie akurat w sobotę, ale w piątek będzie możliwość porozmawiania. Będzie też Wojtek Siryk, znam, zależy, świetny kanał, świetne treści, więc z Wojtkiem, z Filipem, z Dawidem, z całą metamorfozą finansową, z kanałem, no i z gośćmi naszych odcinków. Będzie 3 gości naszych odcinków, jednym z nich będzie Radek, więc będzie okazja z Radkiem porozmawiać na żywo, zrobić sobie fotkę, pogadać, zadać trudne pytania, łatwe pytania, pogadać o życiu. Opierniczyć troszkę, powiedzieć, że z czymś się nie zgadzamy. Często pytacie w komentarzu, kiedy będzie jakiś czas, żeby z wami pogadać na żywo. To właśnie wtedy, więc nie odkładajcie tego na to może w czerwcu Kuszu zrobi spotkanie. Nie zrobi, bo wtedy będą wakacje i wtedy wolę trawę kosić albo czytać książki. Więc jeśli jest okazja, 8 marca zapraszamy do Krakowa. Bilety naprawdę są w symbolicznej cenie. My tego nie organizujemy, jesteśmy współorganizatorami, jesteśmy jednymi z wielu zaproszonych tam ludzi, którzy organizują tą gigantyczną imprezę. Mówi się, że to jest największa impreza inwestycyjna w Polsce, a część mówi, że nawet w tej części Europy ponad 10 000 osób przejdzie przez tą imprezę przez 2 dni, więc mnóstwo ciekawych kontaktów, również biznesowych. Ja zapraszam, bo nie dość, że będziemy na scenie, to będziemy na stoisku. InvestCavs. No i co? Myślę, że dzisiaj to możemy zrobić kropkę. Tak jest. I zapraszamy do drugiego odcinka, który pojawi się za jakiś czas na kanale, bo właśnie wymyśliłem w głowie, że warto wykorzystać Radka, bo właśnie się rozgrzaliśmy, ale ten temat numer 1 szalenie istotny, więc... Absolutnie tak. Absolutnie. Dzięki Radku za mnóstwo znowu cennej wiedzy dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo i tobie i państwu. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.